Cześć, siemano. Tym razem zapraszam na unboxing i prezentację wentylatorów od Fantexa M25 120 i 140 mm G2, czyli jakby druga generacja tych wentylatorów M120 z podświetleniem RGB oraz efektem nieskończonego lustra. Myślę, że rozpakujemy sobie 120 i jedne 140. Tutaj mam dwa komplety 140. No bo to są po prostu wentylatory zamówione do mojego PC-ta. Do obudowy. Natomiast widzę, że pokonało mnie chyba opakowanie. Dobra, udało się. Jest to zestaw trzech wentylatorów 120 mm. No tak jak mówię, tam mam jeszcze dwa zestawy 140 mm. Jak na Fantexa przystało, dobrze zapakowane. Tak się prezentują w pudle. Ok, są oryginalnie już z tego co widzę szczepione, ponieważ ta seria ma coś takiego w sobie, że wszystkie wentylatory są szczepione ze sobą, skręcone, a dodatkowo tutaj w obudowie jakby idzie przewód, znaczy przewody, no bo one są takie króciutkie przewody, które są połączone ze sobą. Także z takiej matrycy 3-wentylatorowej wychodzi nam tylko jeden kabel, także nie marnujemy slotów na płycie głównej, możemy wpiąć to po prostu w jeden pojedynczy slot, dzięki czemu jakby oszczędzamy miejsce na płycie. Mało tego, to w tej wtyczce, to jest specyficzna wtyczka Fantexa, z tego co widzę, mamy już jednocześnie i zasilanie do wentylatorów, które jest PWM-owe, jak się nie mylę, tak, to jest PWM, czyli płyta główna może sterować nam prędkością wentylatorów i jednocześnie mamy tutaj podświetlenie ARGB tych wentylatorów. Jak widzimy, białe łopatki, czyli w tym wypadku świecą nam się łopatki wentylatorów. Także to jest mega rozwiązanie. Wiem, że teraz Lianli i masa ich podróbek ma takie rozwiązanie, że tutaj przy nałączeniu tych wentylatorów jest taki klips, który z gniazdo łączenia, które jak szczepiamy, to po prostu zamiast kabla tutaj jest gniazdo. Natomiast taki zestaw trzech wentylatorów od Fantexa kosztuje około 140 zł, w zależności oczywiście od sklepu między 130 a 160 powiedzmy, no ale uśredniając myślę, za 140 można wyrwać, chociaż 120 znaleźć dostępne jest dosyć ciężko, ze 140 nie ma problemu. Też w zależności od konfiguracji, no bo jakby te wentylatory też występują, to powinno być widać na opakowaniu, z przepływem powietrza w obu kierunkach. Akurat moje są reversed, czyli powietrze przepływa jakby od mojej strony teraz w stronę kamery, czyli w tamtą stronę. Tak, od wiatraka w tą stronę. Jaką to ma funkcję, czy tam znaczenie? Otóż takie, że tak jak wspomniałem, tutaj mamy to nieskończone lustro na środku wentylatora, czyli taki po prostu gadżet wizualny, żeby to ładnie wyglądało, no bo jak widzicie z tej strony jest po prostu logo producenta, jakieś tam informacje na temat wentylatorów. Więc jeśli założymy sobie to tą stroną, jak mamy obudowę przeszkloną, no to jeśli chcielibyśmy standardowe wentylatory, żeby nam wiały do środka obudowy, to musielibyśmy je założyć tą stroną, tak? Czyli wtedy widzielibyśmy to logo zamiast tych ładnych lustereczek nieskończonych tutaj. No i by to brzydko po prostu wyglądało. A jak mamy reverse blade'a,
no to wtedy montujemy to tą stroną, także widzimy te lusterka i nadal powietrze wieje nam do środka obudowy. Taka jest różnica. Mam nadzieję, że to jest w miarę zrozumiałe, co mówię. Znaczy, mam nadzieję, że to, co mówię w miarę jasno i zrozumiałe, tak żeby każdy wiedział, o co chodzi. Także to kwestia, to tak jak mówię, to jest aspekt wizualny, no bo jeśli chcemy, żeby widzieć tą stronę, czyli przód, czoło wentylatora z tym lustrem i żeby nam wyciągało powietrze z obudowy, no to wtedy kupujemy jakby ze standardowymi łopatkami i wtedy to powietrze z tej strony idzie nam w tą stronę, tak? Czyli w tą i wyciąga nam z obudowy powietrze. Natomiast tak mówię, to jest raczej, że będzie, u mnie to akurat będzie wciągać powietrze do obudowy, będą bardzo wyeksponowane te wiatraki, dlatego właśnie zamówiłem je z reverse blade'ami, ale łatwe łożyska, bo wystarczy tak ruszyć, te wiatraki już się kręcą. Tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście, jeśli ktoś by chciał, też jeśli na przykład ktoś ma także na przodzie obudowy widać te wiatraki, tak, w ten sposób, no i jeśli reverse blade'a by założył, no to wyciągałoby mu po prostu powietrze z obudowy, więc jeśli ktoś by chciał założyć je w ten sposób na przedzie obudowy, no to żeby mu wciągało powietrze, no to wtedy potrzebuje standardowe, a nie reverse blade'a. Tak to wygląda. Czyli po prostu reverse blade ciągnie nam powietrze w stronę tą ładną, a standardowy w przeciwną. Tak to mniej więcej wygląda. No jeśli chodzi o wykonanie, jak to Fantex, bardzo dobrej jakości plastik. Tutaj mamy jeszcze takie gumowe jakby amortyzatory. Myślę, że to uszczelki. Myślę, że amortyzatory. No generalnie zakładam, że jest to po to, te gumki są po to, żeby jak przykręcimy wentylatory, żeby drgania się nie przenosiły na obudowę z tych wentylatorów, żeby nam coś potem nie trzeszczało, nie huczało i nie denerwowało. W zestawie z tego co widzę dostajemy osobne kable do każdego wentylatora, gdybyśmy chcieli je jednak wpiąć osobno, a nie wszystkie razem, z tego co widzę. Tak, czyli tutaj dostajemy jeszcze dodatkowe kable, no i przejściówkę, która pozwala nam wpiąć, no bo tutaj mamy 6 pinów, zamiast tych 6 pinów jakby, no bo musimy to podłączyć do płyty głównej, więc zamiast tych 6 pinów, które tutaj nam Fantex serwuje, wpinamy taką przejścióweczkę, która jest jednocześnie przedłużką, no i tutaj mamy już 4 piny PWM do wentylatorów, więc to wpinamy w zależności wiadomo gdzie, czy to wpinamy do płyty głównej, czy tam do rozdzielacza, żeby nam sterował po prostu tymi wentylatorami i je zasilał. Tu jest jeszcze dodatkowa wtyczka, która jest, wydaje mi się, że jeśli wpinamy pod PWM-a, to ona raczej jest niepotrzebna, bo to jest, jeśli chcielibyśmy wpiąć po prostu pod zasilanie, czy tam pod gniazdo, żeby leciały nam cały czas pełną bombą, czyli tam 1800 obrotów, jak się nie mylę, chyba mają na maksa, aczkolwiek mogę się mylić, już nie pamiętam, bo zamawiałem je dosyć dawno i wtedy to sprawdzałem, ale może jest to gdzieś tutaj napisane, nie, 2000 obrotów, przepraszam, mają na pełnej bombie lecąc, oczywiście jakieś tam 35 dB hałasu, 3 lata gwarancji, 2,5 mm H2O ciśnienia powietrza, maksymalny flow 72 CFM, cokolwiek to znaczy. No i jeszcze jakieś tam wymiary. Do tego dostajemy jeszcze zaślepki plastikowe właśnie tutaj, żeby sobie zasłonić, jak już wkręcimy śrubki, to żeby sobie zasłonić po prostu te śrubki, żeby to ładnie nam wyglądało. No i oczywiście zestaw śrubek standardowo, bez jakichś tam fajerwerków oczywiście. Tak, więc jeśli chodzi o kable i tak dalej, to jest tyle. No i, że tak powiem, już dla takiej
uczciwości rozpakujmy sobie jeszcze 140. Zakładam, że ani zestaw, ani sama wentylatory w budowie nie będą się w zasadzie niczym różnić. Obstawiam, że po prostu będą one większe. No i tak jak myślałem, mamy tu dosłownie tą samą budowę. Wentylatory też oryginalnie, jak widzicie, są skręcone ze sobą. Też mają te gumowe amortyzatory. Wszystkie kable są połączone ze sobą w jeden, więc wychodzi nam jeden kabel. Z tego może nawet przyrównajmy sobie 120 do 140. Taka jest różnica. Co ciekawe, jeśli chodzi o ten kabel, to ma on wypustkę z obu stron, więc w teorii możemy sobie połączyć wszystkie, na przykład w ten sposób, jeśli mamy je na dwóch ściankach obok siebie. Myślę, że jeśli chodzi o samą prędkość, nie ma to takiego znaczenia, natomiast jeśli chodzi o podświetlenie LED, jeśli mamy je gdzieś obok siebie podpięte, myślę, że to jest fajna opcja, no bo wtedy zakładam, że będą ze sobą podświetlenie będzie ze sobą zsynchronizowane i będzie nam działać po prostu w całości tak samo, nie? W sensie jakby jak zepniemy sobie, na przykład mamy na dole obudowy 14, na przodzie 120 i zepniemy sobie ze sobą te dwa zestawy, no to jak powiedzmy będziemy mieli ustawiony efekt tęczy na podświetleniu, no to powinien on przechodzić wtedy po obu zestawach jakby po kolei, nie? Traktować dwa zestawy jako całość, więc ten efekt powinien być tutaj taki płynny przejścia. Myślę, że to może być ciekawe. Szczerze postaram się ten efekt osiągnąć u siebie, żeby po prostu móc się z Wami podzielić, czy to w ten sposób faktycznie działa. Tutaj wyciągnąłem akurat zestaw o standardowym przepływie. Jak sobie, nie wiem czy na kamerze to będzie widać, ale jak się przyjrzycie, to te łopatki po prostu są w inną stronę ułożone niż reverse blade'y. Tak, mam tu jeszcze ten drugi zestaw, akurat 140, jeśli bym tak się trafiło, że wyciągnąłem ten standardowy. Tutaj mam drugi, który jest reverse blade'em, właśnie dlatego, że teraz będę mógł to fajnie zwizualizować. Ten zestaw standardowy będzie na dole. Jak widzicie tutaj od góry widzę tę ładną stronę te lusterka i on będzie mi wciągał zimne powietrze z dołu obudowy. Natomiast ten z reverse blade'em będzie na górze i tu nadal widzę te lusterka i ten będzie mi wyciągał powietrze ciepłe z obudowy, czyli teraz powietrze będzie mi wędrować w obudowie stąd w górę i górą będzie wychodzić gorące powietrze z obudowy. Właśnie dlatego po to są reverse blade'y, żeby z tej ładnej strony ciągnęło powietrze. Akurat powiedziałem głupotę? No, oczywiście powiedziałem głupotę w tej chwili, przepraszam, odwrotnie. Te reverse blade'y będą na dole i będą mi wciągać ciepłe powietrze, natomiast standardy będą na górze i będą je wyciągać. tak powinno być. No, sam się zakręciłem w tej sytuacji, natomiast tak, reverse blade na dół będzie wciągał, jest tutaj ładną stroną, będzie mi wciągał chłodne powietrze z dołu obudowy, standard będzie na górze, będzie ładną stroną do dołu, będzie wyciągał ciepłe powietrze z obudowy. Tak to sobie wymyśliłem. No i tak to ktoś mądrzejszy ode mnie wymyślił, bo to on wyprodukował te wiatraki. Trochę co prawda zeszło, zanim wpadli, żeby robić reverse blade'y, które można zakładać ładną stroną, no ale to tak jakby też rozwój obudów to wymusił, no bo jak wychodziły nowe obudowy przeszklone i to te konfiguracje wiatraków też się zmieniały w międzyczasie, no i dlatego powstały reverse blade'y, żeby można było je montować ładną stroną, zawsze w stronę użytkownika.
Niezależnie od tego, w którą stronę ma być przepływ powietrza. Tak to mniej więcej wygląda. Tak mówię, wykonanie, Fantex zawsze top. Mam w starym zestawie obudowę Fantexa i wentylatory i te są wykonane jeszcze o niebo lepiej. No tamte co prawda są sprzed 7 lat, jakby nie patrzeć. Natomiast te są wykonane jeszcze lepiej niż tamte. Ten plastik naprawdę wydaje mi się taki dość solidny, wysokiej jakości. No te skrzydełka jak skrzydełka, no one mają być lekkie przede wszystkim. Zobaczę, co mnie ciekawi, to czy te lusterka tutaj są dobrze wycentrowane, wyglądają nieźle, bo mam zestaw wentylatorów zamówiony z AliExpress, które są podróbką Lianli, według mnie. I na tamtych po prostu na jednym wentylatorze to lusterko, które jest na środku, jest nie do końca dobrze wycentrowane i jak się kręci, to widać, że jest taki trochę że jest krzywo i się tak buja. Natomiast nie przeszkadza to gdzieś tam w samym działaniu i wydajności, jedynie wizualnie to widać. No natomiast mam nadzieję, że w tych takiego problemu nie będzie, no bo kosztowały drugie tyle niż te z AliExpress, więc jakby nie patrzeć, fajnie gdyby działały dobrze. Jeszcze jeśli chodzi o różnicę przy 140, to zakładam, że będą one wolniejsze. Tak, 140 mają tylko 1800 obrotów na minutę. Maksymalnie też 3 lata gwarancji. Mają większy przepływ powietrza, bo mają aż 100, a te miały 72, więc no o 1/3 prawie mniej więcej mają większy przepływ powietrza 140, no ale wiadomo, no to jest większa średnica wentylatora. Zresztą no widać, że tutaj mamy te 6 centów więcej na samej długości. Także no zobaczymy. Także jeśli Wam się podobała moja jak zwykle subiektywna recenzja, to może dużo powiedziane, bo kimże ja jestem, żeby recenzować. Natomiast subiektywna opinia na temat tych wentylatorów od Fantexa, to zostawcie oczywiście łapę w górę, no i suba, jak chcecie zobaczyć więcej moich filmów oraz resztę mojego nowego zestawu, no to zapraszam do obejrzenia pozostałych filmów na kanale. Dzisiaj cześć, trzymajcie się, do usłyszenia.